Jaśminowiec wonny jest kuzynem hortensji, ponieważ należy on do tej samej rodziny hortensjowatych. W środowisku naturalnym występuje on m.in. w Turcji, na Wyspach Egejskich, Włoszech, Austrii i Kaukazie. Krzewy te w zależności od odmiany mogą dorosnąć nawet do 3 metrów wysokości. Jednak na przykład odmiana Snowbell, którą tutaj widać, rośnie tylko do około 1,5 metra wysokości i szerokości. Wzrost i inne cechy, tak jak w przypadku innych gatunków, jest uzależniony od konkretnej odmiany. Jaśminowce kwitną zazwyczaj rozpoczynają kwitnienie na przełomie maja-czerwca, kwitną w czerwcu i nawet lipcu. Rozpoczęcie okresu kwitnienia, tak jak w przypadku innych gatunków, jest zależne od pogody i konkretnej odmiany. Roślina preferuje stanowiska słoneczne, jednak rośnie ona również w półcieniu. Generalnie lepiej ją posadzić w półcieniu, gdyż na słońcu może ona czasami więdnąć. Jaśminowiec, podobnie jak tawu, jest rośliną tolerancyjną co do ziemi. Standardowo dajemy pod nią kompost lub obornik. Ważne jest, aby jednak podłoże było wilgotne. Aby takie było, należy je wyściółkować, standardowo tak jak robimy to w przypadku innych krzewów. Roślina dobrze rośnie na słabszych glebach, jest łatwa w uprawie, dość odporna na choroby i szkodniki, warunki miejskie, jest ona mrozoodporna. Dobrze znosi cięcie, które wykonujemy po przekwitnięciu. Wycinamy stare, uszkodzone, mocno zagęszczone gałęzie, zostawiając młode i silne. Takie cięcie wykonujemy zazwyczaj co 3-4 lata. Możemy przycinać krzew co roku, ale wtedy może on nawet wcale nie zakwitnąć, ponieważ kwitnie on na pędach dwuletnich. Rozmnażanie wykonujemy w lipcu, pobierając sadzonki półzdrewniałe lub w zimę przez sadzonki zdrewniałe. Jeśli mamy stary krzew, można spróbować również zrobić podział. O rozmnażaniu jaśminowca będzie w przyszłości osobny odcinek. Jaśminowiec nadaje się do większości ogrodów, szczególnie karłowe odmiany mogą być sadzone w grupach lub pojedynczo. Są również sadzone jako soliter. Jaśminowce wonne warto sadzić w często uczęszczanych miejscach lub pod oknem, aby móc cieszyć się zapachem kwiatów. Krzewy nadają się również jako naturalny lub formowany żywopłot. Takie żywopłoty wyglądają pięknie w czerwcu, gdyż są obsypane białymi kwiatami oraz wydzielają intensywną woń. Oczywiście dotyczy to tylko żywopłotów naturalnych, gdyż na żywopłoty formowane będą miały tych kwiatów mniej. Co za tym idzie, nie będzie takiego intensywnego zapachu. Oprócz właśnie tych krzewów kwitnących, warto zainteresować się również odmianami, które są ozdobne z liści, gdyż odmiany ozdobne z liści możemy podziwiać przez cały sezon, a kwiaty są tylko przez jakiś czas. Jeśli szukamy pachnącej rośliny, należy kupować tylko jaśminowca wonnego, ponieważ oprócz niego istnieje również np. jaśminowiec omszony, który nie pachnie. Nie należy mylić jaśminowca z jaśminem, który jest dużym drzewem. Jaśminowiec może zostać zaatakowany przez mszyce lub choroby grzybowe, które jednak rzadko się zdarzają. Należy wykonać standardowo opryski przeciw tym chorobom i tym szkodnikom. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. No i do następnego. Zapraszam do zasubskrybowania kanału i zostawienia dzwoneczka, tak aby być na bieżąco. Dziękuję i na razie.